Dziś zapraszam Was na bardzo łatwy kuferek z cegiełkami. Ten papier jest wyjątkowo urokliwy, więc 3 filmy temu wykorzystałam go do ozdoby tabliczek. I z tego powodu mam nadzieję, że wytrzymacie, a ja Was nie zanudzę. No bo przecież każda kobieta powinna wiedzieć, jak dalece może iść za daleko. A ja tutaj stąpam po cienkiej linie i zapraszam Was na leciutko odgrzewane kotlety. No to zaczynamy. Ładny, proporcjonalny kuferek o wypukłym wieku. Farba akrylowa, biała i jedziemy. Jeden raz. Za chwilę zrobię na pudełku cegiełki, więc nierówności nie będzie widać. Pomalowałam wszystko z wyjątkiem środka. A to z tego powodu, że nie umiałam się zdecydować na kolor. Ten papier jest fantastyczny. Jak na niego patrzę, to wydaje mi się, że pachnie kwiatami. Ale nie ma się co roztkliwiać. Trzeba działać. Wzór wyrywam. Każdy element z tego papieru, po prostu każdy, pasuje do tego kuferka. Gdy wszystkie elementy mam już wyrwane i rozplanowane, mogę zacząć przyklejać. Zwykły klej do dekupaż, klej z werniksem. Smaruję powierzchnię kuferka, przyklejam wianek i wszystko od góry zaklajstrowuję klejem. Mokry klej ma mleczny kolor, ale po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Drugim dużym fajnym wzorem na tym papierze ryżowym jest konewka. Jej wymiar także znakomicie pasowałby na ten kuferek. Bardzo lubię, gdy moje prace są ładne także od środka. I tym razem wnętrze ozdobią 2 śliczne budki dla ptaszków. Szara farba akrylowa oraz pędzelek skośny, czyli będzie cieniowanie. Jeżeli nie chcecie bądź nie umiecie cieniować, to można to pominąć. Nie chcę Was namawiać, ale myślę, że właśnie od takich prac można zacząć. Po prostu ryzyko spaprania tej pracy przez złe cieniowanie jest praktycznie żadne. Czyli teraz każdy orze jak może, a potem i tak na to wszystko położymy cegiełki, więc jak coś nie wyjdzie, to nie będzie tego widać. A jak coś bardzo nie wyjdzie, to zawsze można to zamalować na biało. Dwie pasty strukturalne, czyli gesso oraz pasta modelująca. W tym filmie pokażę Wam różnicę między tymi dwoma preparatami. To jest primer, konsystencja pasty. Do wykonania cegiełek użyję mojego starego szablonu. Klei się do wszystkiego, ponieważ rok temu popsikałam go klejem tymczasowym i ciągle trzyma. Pastę nakładam szpatułką, ale staram się nakładać tak, aby nie najechać na brzegi ani na wianek. A jeżeli nasza szpatułka poczuje zew wolności i wjedziemy na wianek, to trzeba mieć przygotowany pędzelek z wodą. Takim mokrym pędzelkiem zbieramy niepotrzebną pastę i wszystko gra. Tak się zazwyczaj dzieje, że moja szpatułka zawsze czuje zew wolności. A pędzelek, proszę bardzo, miałam przygotowany, żeby się niepotrzebnie nie stresować. Cegiełki na wieczku wyglądają tak, teraz uzupełnię je na wszystkich pozostałych bokach. Tylko na wieczku starałam się, aby cegiełki idealnie dochodziły do brzegu. Na bokach pudełeczka robię to tak mniej więcej. A to jest tył pudełka, zrobię porównanie. Połowę pokryję gesso, a połowę pastą mix mediową. Odstawiam to cudo do wyschnięcia i za chwilę zobaczymy, jakie różnice występują między tymi dwoma pastami. Prawa strona to pasta mix mediowa, a lewa strona to gesso. Cegiełki po prawej są ładne, równe i wypukłe. A cegiełki po lewej, czyli gesso, tutaj widać, że one jak gdyby zapadły się odrobinę w sobie. Pasta mix mediowa schnie równo i ma takie właściwości samopoziomujące. To jest farba akrylowa antracytowa, czyli szara. Wykorzystam ją do pobrudzenia cegiełek. Na tym przykładzie obie pasty nie przyjmują koloru. Różnica jest niewielka, ale często gesso innych firm barwi się dużo łatwiej. Różnicą, którą da się już zauważyć, jest szlifowanie. Pasta mix mediowa jest właściwie nieszlifowalna, natomiast gesso można szlifować. Na wszelki wypadek na tym etapie całą pracę przemalowałam matowym lakierem akrylowym. Po wyschnięciu pracę przyciemnię, czyli przybrudzę. Dzięki wcześniejszemu lakierowaniu praca będzie mi przyjmowała farbę na całej powierzchni w ten sam sposób. W środku pudełeczko wykończyłam na zielono. Oczywiście papier ryżowy i cegiełki wykończyłam w ten sam sposób jak wieczko. A to moja ulubiona wisienka na torciku, czyli lakier 3D. Jeżeli chcę, żeby jakiś element miał połysk i był wypukły, wystarczy go pokryć tym lakierem i zostawić do wyschnięcia. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Jak zwykle listę artykułów użytych w filmie macie w jego opisie. Kłopot niestety jest tylko z szablonem. Z rozpędu użyłam szablonu, którego nie da się już kupić. Ale jeżeli pomysł z cegiełkami Wam się podoba, mamy w sklepie dostępne inne szablony tego typu. W filmie użyłam tego wąskiego szabloniku, ale sprawdzą się
zarówno ten przeźroczysty, jak i ten biały. Dziękuję za uwagę, fajnie, że oglądacie moje filmy, a ja jak zwykle z utęsknieniem czekam na Wasze komentarze.